To nowe mieszkanie było ciasne i nieustawne, ale przeszło fantastyczną zmianę układu, zyskując przestrzeń, wyspę w kuchni, duży prysznic i mnóstwo praktycznych, ukrytych schowków. Zobaczcie, jak to się stało. A partnerem tego odcinka jest marka Dreamy. Na filmie poznamy robota sprzątającego w kompaktowej, ale niezwykle skutecznej wersji. Chcecie mieć wygodny przedpokój, ale nie macie zbyt wiele miejsca? Zobaczcie 3 przydatne patenty. Pierwszym są te podręczne półeczki, gdzie możemy odłożyć klucze od razu po wejściu do mieszkania. Druga rzecz. Zobaczcie, że dzięki poszerzeniu tego korytarza naprzeciwko drzwi udało się zaplanować siedzisko i możemy tutaj nie tylko wygodnie zmienić buty, ale możemy je również od razu schować, ponieważ pod siedziskiem znalazły się takie przydatne półki. A co z kurtką? Pojemna garderoba znalazła się wzdłuż tego korytarza, jednak nie byłoby tutaj tak wygodnie, gdyby projektanci nie poprzesuwali troszkę ścian w mieszkaniu. O szczegółach opowiedzą Wam Emily i Bogdan z pracowni Chatach Studio. To mieszkanie ma 65 m². Mieszkańcy poprosili nas o pomoc w projekcie wnętrz, ponieważ zaproponowany im układ od dewelopera nie do końca spełniał ich oczekiwania. Chcieli uzyskać wrażenie większej przestrzeni, a jednocześnie chcieli uzyskać miejsce do przechowywania takie, które nie będzie rzucało nam się na pierwszy rzut oka. Skupiliśmy się na zmianach w strefie wejściowej, dziennej oraz w łazience i strefie sypialnianej. Usunęliśmy ścianę wydzielającą otwartą kuchnię od salonu i w ten sposób wprowadziliśmy jeszcze więcej światła do tej przestrzeni. Rezygnując z pomieszczenia toalety, przesunęliśmy ścianę o całe 65 cm. W miejscu tego pomieszczenia znalazł teraz swoje miejsce prysznic. Tak odzyskaną przestrzeń w strefie wejściowej zagospodarowaliśmy dodatkową zabudową. Zmieściło się w nim siedzisko obudowane kolejnymi skrytkami, a z drugiej strony korytarza mamy dużą ukrytą szafę, garderobę z podziałem na 3 sekcje. Jest tutaj miejsce na wszystkie kurtki i buty całej rodziny oraz na rzeczy nieużywane na co dzień. Dla estetycznego wykończenia ukryliśmy tutaj też liczniki. W całym mieszkaniu zdecydowaliśmy się na zabudowę meblarską w 2 odcieniach. W odcieniach beżu i orzecha, co dało nam spójność i harmonię we wnętrzu, a jednocześnie nadało jej klasycznej elegancji. Chodziło o stworzenie przestrzeni neutralnej, takiej, która nie znudzi nam się za kilka lat. Ta kuchnia pierwotnie była zamknięta, Wy ją otworzyliście. Jaką tutaj mamy obecnie przestrzeń? Przestrzeń dzienna razem z kuchnią ma 30 m² i jest podzielona na 3 strefy. Kuchenną, wypoczynkową i jadalnianą, w której znajduje się pokaźnych rozmiarów biblioteczka. Chciałem zwrócić też Twoją uwagę na szafkę, która znajduje się pod telewizorem, ponieważ jest zaskakująco długa. To nasz patent na to wnętrze, ponieważ chcieliśmy, aby główna funkcja szafki była nie tylko przechowywanie, ale też kadrowanie tej ściany oraz ekspozycja dla obrazów znajdujących się na niej. Kolejnym elementem o nietypowych wymiarach w tej przestrzeni jest wyspa kuchenna. Powiedz coś więcej na ten temat. To prawda, wyspa jest niestandardowych rozmiarów. Jej wymiary to 60 na 230 cm, a było podyktowane to tym, że chcieliśmy znaleźć wygodną przestrzeń kuchenną, ale i też wypoczynkową. Dzięki zlokalizowaniu wszystkich sprzętów po drugiej stronie, jej funkcja tak naprawdę ogranicza się tylko do przechowywania oraz blatu roboczego. W wyspie znajdują się bardzo wysokie i pakowne szuflady, które mieszczą wszystkie talerze mieszkańców oraz ich garnki. To wnętrze daje niezwykłe poczucie takiej harmonii. Jaki jest Twój przepis na to?
Nasz patent w projektowaniu wnętrz polega na stosowaniu jednego materiału, który gra pierwsze skrzypce we wnętrzu, a pozostałe mogą być jego tłem. I tu postawiliśmy na ten zbieg kwarcowy, który widzimy na wyspie, na blacie kuchennym oraz za blatem. Reszta materiałów są tak naprawdę dla niego tłem. Patrząc na kuchnię z tej strony, moją uwagę zwraca jej symetria i wiem, że jej osiągnięcie nie było wcale takie oczywiste. Zgadza się. Stojąc tyłem do telewizora i oglądając całą tą kuchnię, widzimy od razu, że jest zamykana. A to dlatego, żeby naszym mieszkańcom było jak najwygodniej. Charakterystyczne jest to, że na krańcach tej kuchni mamy 2 słupki w zabudowie orzechowej. Z jednej strony to lodówka z zamrażarką, natomiast po drugiej to wcale nie są szafki. Tutaj znajduje się szacht instalacyjny obudowany tymi samymi frontami co reszta kuchni. Chodźcie ze mną do łazienki. Dzięki zmianom w układzie mogliśmy sobie pozwolić tutaj na duży, wygodny prysznic, do którego można wejść o wymiarach 120×90 z wbudowanymi półkami. Tutaj mamy też bardzo fajną, długą szafkę umywalkową, w której schowaliśmy pralkę, suszarkę, kosze na brudne ubrania oraz też szuflady na kosmetyki. Ściankę WC również wykorzystaliśmy praktycznie i tutaj najbardziej funkcjonalnie. Mamy szafkę z gniazdem, gdzie możemy ładować szczoteczkę do zębów. Mamy półki i wnękę na ręczniki oraz tutaj udało nam się schować pojemnik na skropliny z klimatyzatora z salonu. Oprócz tego mamy duże podświetlone lustro i przepiękny blat z konglomeratu. W sypialni bardzo podoba mi się to, jak połączyłaś w jednym pomieszczeniu 2 funkcje. Tak, oprócz dużej i pojemnej szafy na wymiar i dużego, wygodnego łóżka, marzeniem naszych klientów było to, żeby mieć toaletkę w sypialni, która też służyłaby jako małe miejsce do pracy z laptopem. Wydzieliliśmy tą strefę poprzez obniżenie sufitu i nadanie mu troszeczkę innego koloru. Ten zabieg wydziela fajnie wizualnie tą strefę do pracy. Jak widzicie, w tym mieszkaniu wszystko ma swoje miejsce i nie inaczej jest z robotem sprzątającym. Dreamy X40 Master to mały rozmiar, ale wielkie efekty. W ultrakompaktowej formie udało się ukryć zaawansowane funkcje, a ja opowiem Wam dzisiaj o kilku z nich. Jeżeli chcecie zapomnieć o codziennym myciu i odkurzaniu podłóg i dywanów, to mam dla Was dobrą wiadomość. Ta stacja bazowa ma tylko 28 cm wysokości i zmieści się w każdym mieszkaniu, nawet w szafce w zabudowie, a jednocześnie jest w pełni zautomatyzowana. Dzięki temu, że jest podłączona do bieżącej wody i odpływu, to zredukowano miejsce na zbiorniki, które pokazywałam Wam w ostatnim odcinku. Automatyczne napełnianie i opróżnianie wody to nie wszystko. Uzupełnianie środka czyszczącego też odbywa się bez użycia rąk. Podobnie jak szybkie ładowanie i samoczyszczenie mopów gorącą wodą o temperaturze 70 stopni oraz ich suszenie. Kolejnym miłym dodatkiem są komendy głosowe. Za pomocą prostego OK Dreamy możecie jeszcze łatwiej, nawet bez kliknięcia palcem, sterować Waszym programem sprzątania. Oczywiście Dreamy X40 Master korzysta z zaawansowanej technologii AI, która pomaga mu rozpoznawać i omijać wszelkie przeszkody. Teraz spójrzmy z bliska na czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Listwy przypodłogowe, ciasne narożniki, wąskie przestrzenie pod i między meblami. Ten robot ogarnie je wszystkie, ponieważ ulepszona szczotka boczna unosi się na wysokość do 10 mm, unikając wtórnych zabrudzeń. Dodatkowo jej nowa konstrukcja zapobiega wplątywaniu się włosów. Z kolei pady mopujące nie tylko unoszą się, ale także mają funkcję przedłużania i wysuwają się nawet o 4 cm, docierając do ukrytych zanieczyszczeń pod meblami. Moc ssania robota wynosi aż do 12 000 paskali, więc to rzeczywiście jest master wśród robotów. Dzięki Dreamy X40 Master oszczędzicie nie tylko miejsce w mieszkaniu, ale także czas. Jeżeli więc chcecie kupić inteligentnego, kompaktowego robota, to możecie skorzystać z linka, którego znajdziecie w opisie tego odcinka. Kolejnym elementem łączącym praktyczność z estetyką jest lokalizowanie klimatyzatora. Zauważ, że znajduje się on w otwartych półkach.
Dzięki temu nie rzuca się tak bardzo w oczy, a w upalne dni pracuje bez zakłóceń i schładza salon. Połączenie ukrytych i zamkniętych przestrzeni w tej szafie miało takie uzasadnienie bardziej estetyczne. Chodzi o to, żeby wcześniej wspomniana biblioteczka była bardziej wyeksponowana, dopełniona półkami na krańcu, ale jak to w każdej rodzinie, potrzebne są też miejsca, które nie są na co dzień, nie powinny być widoczne. Dlatego znajdują się one wtedy za frontami. Stół natomiast ma lekką formę. On, jak i zgrabny monolit wyspy kuchennej, razem dopełniają tej przestrzeni, tworząc harmonijny salon połączony z kuchnią. Cieszymy się, że mieszkanie jest wypełnione jasnymi tonami i jest ponadczasowe. Zastosowane materiały takie jak konglomerat, zbieg kwarcowy i panele podłogowe zostały wybrane z myślą o długowieczności i ponadczasowości mieszkania, zarówno pod względem stylu, jak i trwałości, a to jest bardzo ważne dla młodej rodziny z dzieckiem.